Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na naszym kanale o aranżacji wnętrz. Pod filmem o stylach, które obowiązują w tym roku, tu go macie, zdecydowaliście, żebym omówił dokładnie styl Modern Classic. A tak naprawdę jest to styl, który króluje od kilku ładnych lat i nie jest to dziwne. Nie jest to dziwne, ponieważ jest to bardzo fajny, szlachetny taki styl. Połączenie takiej elegancji z nowoczesnością, ponadczasowością, a wygodą. Tak więc wszystko fajnie to wygląda. Bardzo lubimy ten styl. Omówię w tym odcinku, jakie kolory obowiązują w tym stylu, materiały, dodatki, oświetlenie, co musi być konieczne, czego nie może po prostu zabraknąć. Powiem też, jak urządzić salon, kuchnię czy łazienkę. Będzie oczywiście mnóstwo inspiracji. Od razu wspomnę, że warto, abyście zwrócili uwagę na produkty firmy Marbet Design z Bielska-Białej, sponsora tego odcinka, bo te produkty idealnie wpisują się w ten styl. Ok, zanim zaczniemy, jak zwykle prośba. Jeżeli tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj ten kanał, daj łapkę w górę, napisz komentarz. Każde wsparcie po prostu będzie cenne. Zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. Ok, styl Modern Classic. Powiem Wam tak, on się troszkę wziął z takiego stylu pałacowego, z takiego blichtu, takich XIX-wiecznych rezydencji. No i chcieliśmy go przenieść do nas, na nasze warunki. Na szczęście nie przenieśliśmy go 1:1, to nie jest taki styl pałacowy, tylko udomowiona, że tak to nazwę, elegancja. Te produkty, dodatki pomagają nam w tym, żebyśmy się czuli w tym środku, we wnętrzu naszego domu tak przytulnie, żeby było ładnie, ale musi być wygodnie. Po prostu nawiązujemy do wcześniejszych czasów, lecz nie rezygnujemy z wygody, funkcjonalności materiałów nowoczesnych. Połączenie te sprawia, że uproszczone wnętrza, takie dworskie, meble, ozdoby klasyczne w nowoczesnym wykonaniu pozwalają nam na spokojne, wygodne życie w ciekawych i pięknych wnętrzach. Wszystkie ozdoby, meble, sztukaterie są dostosowane do naszych bardziej praktycznych czasów. Robiąc u siebie takie wnętrza, zwróćcie uwagę na jakość materiałów, na styl, na szczegóły, bo to po prostu wpływa na całość. Zanim powiem o kolorach, jakie obowiązują, najważniejsze, czego nie może zabraknąć po prostu w takich wnętrzach. Na pewno sztukaterii. Słuchajcie, nie ma opcji, abyśmy obyli się bez sztukaterii w takich wnętrzach. I znów zachęcam do zapoznania się z ofertą firmy Marbet Design, bo oni mają olbrzymi wybór ornamentów, listew, rozet, kasetonów itd. Tak, zaraz ktoś powie, polecasz, bo zapłacili. Zapłacili. Ja wiem, że firm na rynku jest wiele z tego typu produktami, lecz jakość ma znaczenie. Tak jak powiedziałem, zwróćcie uwagę na te szczegóły. Niech za gwarancję ich jakości będzie to, że zazwyczaj wybieram ich produkty do swoich realizacji. A trochę już ich zrobiłem. A poza tym dodatkowo jest to polski producent z Bielska-Białej, a jak wiecie, co polskie, to dobre. Zresztą sami sprawdźcie. Niemniej, piękna sztukateria dopełni dzieła w 100%, podkreśli charakter i sprawi efekt taki wow. Co jeszcze ważne, można wybrać delikatną lub bardziej ozdobną, co wpłynie na klimat naszego domu. Może być bardziej nowocześnie lub bardziej klimatycznie. Na pewno nie może zabraknąć listew przysufitowych. Czy to narożników przy suficie, czy listew maskujących na przykład karnisze albo podświetlenia. Tak, różnie to robimy. Bardzo często wykorzystujemy listwy na ścianach. One mogą być delikatne, bo same w sobie po prostu są fajne i ciekawe. Te listwy możemy stosować chociażby w celu takiego odcięcia borderowego. Rozety, jak najbardziej. Rozety, powiedzmy, chcemy tam lampę zainstalować, podkreśli charakter po prostu tego wnętrza. Listwy przypodłogowe, chociaż my tutaj takie listwy HF1 lub HF2, naprawdę bardzo ładnie wyglądają i później w zależności jakie chcemy, czy bardziej proste te dekoracje, czy bardziej ozdobne, takie sobie dobieramy. Co jest jeszcze ważne, montaż takich listew jest bardzo prosty, bo wystarczy tak naprawdę klej w tubce Titan Super, i sami możemy to zrobić. Nie jest to, serio, nie jest to skomplikowane. Zaraz będę mówił o kolorach, ale jak sami widzicie, w pomieszczeniach, które mają łączyć w sobie taką klasykę i współczesność, najlepiej sprawdzą się neutralne kolory, takie bazowe, ale możemy też troszeczkę zabawić się z żywszymi kolorami. To jakie kolory obowiązują w stylu Modern Classic? Tak jak powiedziałem, takie podstawowe, biele, beże, jasne barwy, jasne odcienie błękitu. Także to pomieszczenie jest zazwyczaj jasne. Nawet
jeżeli mówimy o podłogach jeszcze też wspomnę. Używamy mocniejszych akcentów kolorystycznych, ale szczególnie na meblach typu sofa czy na meblach kuchennych. Są one zazwyczaj w kolorze zielonym, niebieskim, szarym. I to bardzo fajnie wygląda, bo jeżeli chcesz mieć wnętrze stonowane, jednokolorowe, jak najbardziej, proszę Cię bardzo, bo podłogę możesz mieć w kolorze jasnego drewna. Ściany, tak jak powiedziałem, wystarczą jasne, beże, delikatne, bo tu właśnie te dekoracje grają rolę. Ta sztukateria, oświetlenie, jakieś dodatki, o których też jeszcze będę mówił. Ale jeżeli chcesz, bo lubisz tak, mieć trochę żywsze kolory, no to proszę Cię bardzo. Granatowa kanapa, granatowa zielona kuchnia. Dlaczego nie? A jakie materiały wykorzystujemy w takim stylu? Przede wszystkim Modern Classic to takie połączenie też ze stylem takim glamour, dlatego wszystkie materiały powinny być, to co już wspomniałem, bardzo dobrej jakości. Powinny epatować elegancją i ekskluzywnością. W stylu tym znajdziemy przede wszystkim tkaniny typu welur czy aksamit. Sofy mogą być pikowane. Zasłony długie, wręcz leżące na podłodze. Nie musimy, jasne, bo ja wiem, że nie każdy to lubi, no ale to podkreśla trochę charakter. W Modern Classic używamy dużo naturalnych materiałów typu marmur, granit, onyks. Zazwyczaj spotykamy je na posadzkach czy w kuchni, na blatach i ścianach. O tym też jeszcze wspomnę. Na podłodze to drewno, o którym wspomniałem. Mogą być oczywiście panele, bo ktoś powie drewno jak materiał. Drewno po prostu jest bardzo szlachetne i to widać, że to jest drewno. Dobrej jakości panele, tak, jasne, dajemy, ale tu jest bardziej ważny ten kolor i powiem tak, jodełka idealnie się sprawdzi. Nie jest to taki must have, ale na 100% jodełka dopełni tego stylu. Jakie dodatki? Tak jak wspomniałem, na ścianach, sufitach widzimy często sztukaterię, ale w tych sztukateriach na przykład obrazy. Obrazy, tapeta, dlaczego nie? No to jest akurat przykład mojego projektu, gdzie tutaj tapetę zainstalowaliśmy, tak? Jak wspomniałem, marmury w kuchniach albo spieki duże, tak, imitujące marmur. Na półkach znajdziemy piękne świeczniki, no jednak to trochę nawiązuje do tych pałacowych wnętrz. Tak więc świeczniki, zdjęcia w ozdobnych ramkach oraz ozdobne wazony. Ozdoby w tym celu będzie również dywan czy poduchy na tych pikowanych sofach. Z całą pewnością ozdobą w tym klimacie będzie również oświetlenie. Czy to żyrandol, czy też lampa stojąca. A jakie oświetlenie to powinno być? To trochę zależy od tego właśnie, w którym kierunku idziecie. Czy chcecie, żeby to było bardzo proste, ale eleganckie, czy jednak trochę tego blichtu, żeby było. Jeżeli chcecie, żeby ten blicht był taki, no to lampy, w cudzysłowie z kryształami, kogo dzisiaj na kryształy stać, ale z kryształami, takie bardziej zdobione, przydadzą się, ale jeżeli chcecie taką elegancję i prostotę, no to co mamy ostatnimi czasy dosyć dużo, lampy z takim wykończeniem złotym, lampy proste z kloszami szklanymi, tak? Wszystkie te dodatki również, jeżeli będziemy mieli na przykład krzesła drewniane, ale nóżki złote, wykończenie złote, w tym siedzisko welurowe, no, czujecie to, no to jest ta elegancja, to jest to coś, ten smak. No i właśnie o to chodzi, to tak jak powiedziałem, tymi dodatkami, tymi drobiazgami zrobimy to wow. Jak urządzić poszczególne pomieszczenia? Zacznę od kuchni. Kuchnia w stylu Modern Classic z połączeniem tych mebli klasycznych, takich lekko zdobionych, bo to nie zdobimy tak jak kiedyś, z funkcjonalnością, połączone z funkcjonalnością i wygodą. Mamy tu materiały nowoczesne, takie jak kamień, stal, fronty lakierowane często, ale łatwe w utrzymaniu w czystości. Podłoga często jest wykonana w szachownicę, chyba że mamy na przykład to drewno pociągnięte dalej, no to jest z jodełką, a na blatach marmur czy granit. To znaczy inaczej, marmuru się nie daje, tak, ale może być to spiek imitujący marmur. Nie polecam, inaczej, bo się daje, ale nie polecam. W miarę możliwości kuchnie te robi się duże, zachęcające do przesiadywania w tych wnętrzach. Meble kuchenne w tym stylu są zrobione zazwyczaj z tak zwanego ramiaka, czyli nie są one całkowicie gładkie, tylko lekko zdobione, no i tak jak mówiłem, z dobrej jakości materiałów. A salon to taka kwintesencja stylu Modern Classic. Czujemy się w nim wyjątkowo, komfortowo, wygodnie. Mamy poczucie elegancji i ekskluzywności, nie tracąc jednak nic z wygody i nowoczesności.
Warto postawić, tak jak wspomniałem, napikowaną sofę w przyjemnym w dotyku materiale, czyli ten welur może być. Ponadto warto urządzić kominek. Jeżeli nie masz kominka, to chociaż portal kominkowy. A jak masz miejsce na fotel, to najlepiej typu uszak. Na nim i na sofie powinno też się znaleźć dużo poduszek, pod nogami miękki dywan, no a dekoracją może być lampion, świecznik, ozdobny żyrandol. Sypialnia, no w sumie tak jak w całym tym domu, jest wygodna, klimatyczna, elegancka. Na ścianie, suficie również pojawia się tu sztukateria. Za łóżkiem duże pikowane wezgłowie. Szafa obok łóżka jest już zazwyczaj nowoczesna, wygodna, no i po prostu taka łatwa w utrzymaniu czystości. Pod łóżkiem powinien znaleźć się miękki dywan, a na ścianie możemy dać tapetę, ale taką, wiecie, też żeby to była jakość tej tapety. Warto również też, o ile to możliwe, aby w sypialni pojawiła się toaletka. Sama w sobie będzie uwieńczeniem kwintesencji tego stylu. Oczywiste jest, że nie zawsze pomieszczenia te są duże, lecz jeżeli mamy możliwość, to postawmy tutaj również komodę czy nawet witrynę. W pierwowzorach tego stylu, czyli we wnętrzach takich pałacowych, mamy dużo mebli tego typu, no a czym więcej mebli, tym wnętrze możemy zrobić bardziej klimatyczne. Podobnie jak w salonie, warto postawić na kominek lub przynajmniej ten portal kominkowy. No i czas na łazienkę. W łazience sprawdzą się na pewno małe białe płytki w kształcie cegiełek lub jodełek, na podłodze płytki ułożone w szachownice lub oktagonalne. Tu możemy również zaakcentować kolor. Meble mogą być w ciemniejszym kolorze, niebieskim, szarym, kontrastować ze ścianami. Łazienka w tym stylu powinna nawiązywać do salonów kąpielowych, nawet jeżeli nie jest wystarczających rozmiarów. Dlatego warto powiesić żyrandol oraz ozdobne kinkiety. Dodatki w takiej łazience mogą być w chromie, złocie lub w czarnym kolorze. Co do tej łazienki, to zobaczcie zresztą ostatni odcinek, jak mówiłem o trendach łazienkowych, no bo to dalej się wpisuje, bo tu mamy tą cegiełkę, jodełkę małą, są kolory, które właśnie akcentujemy, ale możemy też łączyć to ze spiekami dużymi. To, co właśnie mówiłem w tym ostatnim odcinku. Tak więc Modern Classic bardzo dobrze się wpisuje, zresztą mówiłem o tym, bardzo dobrze się wpisuje w obecne trendy. Dajcie znać, jaki chcecie styl, abym omówił dokładniej następny. Czy to farmhouse, czy na przykład boho. Ewentualnie macie inny pomysł, to piszcie w komentarzach. Zobaczcie na stronę sklep-marbetdesign.com, bo od momentu emisji tego odcinka przez najbliższy miesiąc do 14 maja 2023 roku obowiązuje promocja minus 25% na zakupy, na całość w sumie zakupów w sklepie internetowym Marbet Design po wpisaniu kodu rabatowego aranżacja wnętrz. Kod ten Wam napiszę w opisie, zresztą linki do produktów również Wam dam w opisie. Jak zwykle mam nadzieję, że ten odcinek Wam się przydał. Jeżeli tak, to liczę na łapkę w górę. Napisz, jaki chcesz, żebym styl omówił następny. Zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. Nie zapomnij o subskrypcji. Każde wsparcie będzie miłe. A ja na ten moment bardzo Was pozdrawiam. Do zobaczenia i cześć!